Pod względem jednej rzeczy to nam się w Polsce udało. Mamy niezwykle aktywną i kreatywną społeczność, jeśli chodzi o gotika. Sam osobiście sądzę też, że nie poznałem jeszcze z pewnością ani połowy z tego, co ludzie kochający tą grę tworzą i co już stworzyli. Dlatego też prawdę mówiąc nie zdziwiłem się, gdy parę tygodni temu trafiłem na pełnowymiarowy fanowski komiks bazujący na wspomnianym tytule, a stworzony praktycznie 6-7 lat temu. A że to nie byle jaki komiks, postanowiłem skontaktować się z jego bardzo sympatyczną autorką i przygotować dla Was ciekawy film. Zapraszam na Gothic Zapomnianą legendę. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, zaczniemy od początku. Autorka, czyli Sinistra lub Magdalena Maciejewska-Dziopa, tak jak wielu przed nią, zapałała sympatię do gotika. Z tą tylko różnicą, że porwała się na jej zdaniem szalony pomysł zrobienia na jego podstawie komiksu. I szalony czy nie, trzeba przyznać, że jak na twórczość fanowską, za ten projekt wzięła się właściwa osoba z właściwymi umiejętnościami. Wspomagana przez przyjaciół i obecnego męża Artura, Magda stworzyła właściwie zupełnie nowy i bardzo przyjemnie wciągający świat, który jednocześnie dalej był tą groźną kolonią karną, ale taką z dużą dawką humoru i puszczonym oczkiem w stronę czytelnika. Dla większej jasności dodałbym też, że jest to zupełnie inny typ historii niż ten znany nam na przykład z Gothic der Comic, oryginalnego komiksowego prequela do serii. Bo o ile tam dominowała raczej brutalność, siła i wartka akcja, tutaj jakby wszystko jest trochę na odwrót, ale też jednocześnie spięte w całość pomysłowym scenariuszem i niebanalnie nakreślonymi postaciami. Cała ta historia polega w gruncie rzeczy na tym, że wprowadza do świata gotika kilku dodatkowych bohaterów, a w tym jedną główną, którą jest Bren. Tak, Bren jest kobietą i na pierwszy rzut oka pasuje tam jak Arkania do trzech pierwszych gotików, ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Pomysł na zapomnianą legendę opiera się na tym, że bezimienny wcale nie zniszczył bariery sam, ale że w tej historii miała też swój udział Bren. Lecz po prostu, jak wiadomo, historia nie pamięta nazwisk tych mniej zasłużonych i istotnych ludzi. Ja podszedłem do tego pomysłu trochę sceptycznie, ale po kilku stronach mnie on kupił. Historię dobrze się czyta już od początku, a takie elementy jak na przykład zadania, które wykonuje bezimienny, zostały bardzo pomysłowo rozwiązane i po prostu toczą się gdzieś w tle, lecz nie stanowią one głównej osi fabuły, przez co wczuwamy się w te klimaty, ale i nie nudzimy znanymi przecież już tak dobrze questami. Nasza Bren jest w jednej ekipie ze starymi znajomymi z kolonii, jak chociażby Lester, Diego czy Gorn, a postacie mają widocznie uwydatnione pewne charakterystyczne dla siebie cechy, przez co czytając ma się wrażenie, że ten świat tak w sumie to mógłby zupełnie realnie istnieć. Autorzy często uśmiechają się do czytelnika i wkładają tak naprawdę paradoksalnie dużą dawkę prawdziwości do tego świata. Bo widzimy, co robią te znane tak dobrze twarze, gdy już opuszczą swoje posterunki czy pracę. I jest to naprawdę interesujące. W tym wszystkim niestety jest też jedno ale. Gothic Zapomniana legenda, pomimo ciekawej idei i świetnej realizacji, okazał się jednak dla Magdy zbyt ogromnym przedsięwzięciem. Ponieważ nie powstał on od razu cały, tylko tworzony był i udostępniany po kawałku, Magda musiała spędzać na rysowaniu praktycznie każdą wolną chwilę w ciągu dnia, tak aby nadążyć z tempem. Łatwo więc zrozumieć, że początkowa ekscytacja i zapał z biegiem czasu zaczęły przeradzać się we frustrację. Tym bardziej, że według autorki pierwsza strona została opublikowana w 2013, a ostatnia w 2017. Odbiło się to również na samym komiksie. Pierwsze dwa duże rozdziały stanowią prawdziwy kwiat tego dzieła. Potem jednak historia zaczyna gubić swoją autentyczność i błyskotliwość na rzecz bardziej streszczonej formy i zupełnego streszczenia w przypadku Gothica 2 i 3. Sam jestem twórcą, więc rozumiem proces, który do tego doprowadził. Magda jednak nie chciała, żeby ta historia tak nagle się urwała, zostawiając jednocześnie z niczym czytelników, którzy zdążyli już się zebrać i uważnie śledzić projekt. Razem z Arturem napisali więc na wstępie do Gothic 2 i 3 długie wyjaśnienie, w którym opisali przyczyny zmiany formy opowiadania na bardziej streszczającą.
Jednak nawet pomimo tych wszystkich perypetii, komiks ten jest zdecydowanie wart polecenia, szczególnie dla fanów czekających na jakiś dobry pretekst, by powrócić do kolonii karnej. Jest on oczywiście dostępny do pobrania w całości za darmo. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie filmu. Doczekał się również pełnej wersji angielskiej oraz przekładu na niemiecki. Jest to więc poważny tytuł, który warto chociaż sprawdzić. Dziękuję Ci, Magda, za wzięcie udziału w filmie, Wam zaś za uwagę. Zapraszam Was też na facebookowy fanpage Magdy oraz na mój kanał, gdzie znajdziecie jeszcze więcej materiałów z gry Gothic. Trzymajcie się i do usłyszenia.